No więc jest frajer do zrobienia. Pewny strzał, zero ryzyka. Potrzebny mi wspólnik. Wchodzisz? No nie wiem, Sikor. Dopiero z aresztu wyszedłem. No więc przyda ci się trochę hajsu. A może właśnie powinienem odczekać? W sumie to dziwię się właśnie, że prokurator mnie tak szybko od tej sprawy odstawił. Pewnie trafił ci się dobry papuga z urzędu. Młody, ty mi nie pękaj. 5 minut roboty i śpisz na kasie. Ale Żadne ale. To fotograf. Frajer dostaje bombę na fasadę, zabijamy jego sprzęt i znikamy jak zły sen. Mam już wszystko obcykane. Paser już czeka. tak właściwie to do czego ja ci jestem tam potrzebny? Zobaczysz. Dziś w odcinku Tomasz dostaje szansę od brata i próbuje sił w byciu kurierem. To jest ta paczka. Tylko wieź ją ostrożnie, bo krucha zawartość. Roman przygotowuje się do randki. Fotograf Zanetti staje się ofiarą napadu. Dobry? Kokosowe? Wegetarianin, tak? A nie będziesz miał nic przeciwko, że ja ten boczek tutaj tak... Nie, no co ty. Słuchaj, tak naprawdę to ja od niedawna jestem roślinożercą. Przyjaciółka mnie namówiła. Przyjaciółka, tak? A przyjaciółka nie będzie miała nic przeciwko, że, wiesz, mieszkasz teraz z przystojnym kumplem? Nie no, właściwie to nie jesteśmy parą. Właściwie, tak? To znaczy, że nie sypiacie razem, macie jakieś śluby czystości. Wiem, masz szlaban na fiku-miku po prostu. Nie rób sobie jaj, tak? Ona jest inna. A inna jest. To znaczy, że ma 2 głowy i 6 palców? Roman, no, żartuję, po prostu, wiesz, ja ci próbuję wytłumaczyć, że jeżeli ty jej nie zaciągniesz do łóżka, to wiesz, zrobi to ktoś inny, na pewno. A mogę to być nawet ja. Nie, przepraszam, żartowałem, zostawiam ci wolną chatę. Tylko załatw to, stary, musisz. No, tak naprawdę to nie jest prosta sprawa, bo ja przy Justynie to czuję się jakiś taki... Proszę cię, nie wymiękaj, Roman, naprawdę. Bądź facetem. Masz farta, stary. Ja jestem ekspertem w tej dziedzinie, ja ci wszystko pomogę. Powiem, jak masz zrobić, co masz powiedzieć, tak dalej. I Justynka będzie tylko twoja. Smacznego. Smacznego. Nigdy żadna kobieta nie działała na mnie tak jak Justyna. Nie jestem jakiś nieśmiały, ale w jej obecności potykałem się o własne nogi i zapominałem słowa. Może faktycznie potrzebowałem złotej rady przyjaciela? Adam od razu po przybyciu do firmy rozpoczął szkolenie Romana w trudnej sztuce uwodzenia. Mój drogi, musisz przede wszystkim się dobrze zaprezentować. W zwykłych ciuchach, no nie zaimponujesz kobiecie. No tak, ale Justyna... Numero due, musisz być nią zainteresowany. Kobiety to bardzo lubią, czyli na przykład musisz jej słuchać, możesz jej zrobić kolację, możesz jej kupić kwiaty. I numero tre, najważniejsze, luz, humor i zdecydowane działanie. Wiesz, jak rozweselisz kobietę, to możesz zrobić z nią wszystko. Tak się mówi. Wszystko fajnie, tylko problem polega na tym, że przy Justynie od razu się zacinam. No to właśnie na tę okoliczność przygotujesz sobie teksty, które użyjesz, jeżeli zapadnie niezręczna cisza. Trochę jak w stand-upie. Bardzo dobrze, prawie jak w stand-upie. I na przykład mówisz jej tak. Kobiety dzielą się na te, o których się zapomina i na te, o których się śni. A ty jesteś moim snem na jawie. Nie no, bez jaj. No jak bez jaj? No bardzo dobrze. Albo na przykład mówisz tak. Jesteś moją pierwszą miłością, bo o wszystkich poprzednich przy tobie zapominam. Ale żenada. Patrz. Gabi, wolałbym przeżyć z tobą jeden dzień, niż żyć wieczność bez ciebie. Ty wiesz co? To może jakieś kursy uwodzenia uskutecznij po godzinach. Dlaczego ty się mnie czepiasz? Nie samym chlebem żyje człowiek. A planeta na skraju zagłady, świat umiera, a wy tylko o jednym. A my jesteśmy po prostu słabymi mężczyznami w zderzeniu z mocą waszego uroku osobistego. A propos,
W ogóle dzisiaj bardzo ładnie wyglądasz. Przefarbowałeś włosy? Przefarbowała, nie? W sumie to Adam był w porządku, ale do szału mnie doprowadzał jego stosunek do kobiet. Nie cierpię, jak faceci traktują nas jak pralkę czy telefon, który włącza się jednym guzikiem. No Damian, muszę kończyć. Wpadnij po południu do mojego biura, no. Tylko nie zapomnij, wiesz czego? I jak nie wiesz, gdzie mam biuro? W twojej paczce, tak? Cześć. Witaj w zespole. Tomasz Gawrecki jestem. A, brat szefa. Nowy szef. I to lepszy, bo z doświadczeniem made in Great Britain. To ciekawe, a czym się pan zajmował w Anglii? A ty co? Książkę piszesz? Nie wystarczy ci, że byłem menadżerem high level class i poprowadzę każdy biznes? Nic mi nie umknie. Zwłaszcza bałagan. O, na przykład, dlaczego te paczki tak leżą bez składu i ładu, co? Są posortowane w kolejności. Posortowane? No to teraz ułożycie je według gabarytów, no to więcej wejdzie na pakę, tak? Nie, musimy je poukładać w kolejności doręczeń, bo jeżeli byśmy zapakowali busa po dach, to musielibyśmy się na każdym stopie przepakowywać. Już po tych pierwszych kilku zdaniach wiedziałem, że brat szefa nie ma o niczym pojęcia i tylko struga wielkiego menadżera. Co to jest? Sam zobacz. Wow! Czy to żywa papuga? A martwa by się raczej nie nadała. To zdolne ptaszysko. Sam ją nauczyłem tego tekstu. W godzinę. Sikor, po co nam papuga? Ten fotograf jest bardzo czujny. W ogóle nie wpuszcza obcych. Ale ostatnio zawiesił ogłoszenie w internecie, że wypożyczy papugę jako rekwizyt do aktów. Więc ja na nie odpowiedziałem. Ale skąd ty ją wziąłeś? Jak to skąd? Ze sklepu zoologicznego. Nawet nie skumali, jak ją wyniosły. No tak. Teraz się skup. Z moją gębą portreciarz nie otworzy nawet, jak mu pokaże ptaka. Ale z twoją piękną buźką na pewno się uda. A ja załatwię resztę. Upokorzony przez Adama Tomasz postanowił od razu odzyskać twarz. Przeszedł do zdecydowanego ataku. To ma być uniform kuriera, panie Mądraliński? Co to jest, plama z tłuszczu czy jakieś smarki? Na jutro ten uniform ma być czysty. O, cześć. Cześć, Tomek. Dokąd? Do swojego biura. Też jestem tu kierownikiem. No tak. Kierownikiem konserwacji powierzchni płaskich. Chyba upadłeś na głowę. No, widzę, że to i owo mamy jeszcze do wyjaśnienia. Zapraszam do mojego biura. Wszystko okej, szefowo? Tak, no nic takiego. Jakoś od 3 dni pobolewa mnie głowa. Pewnie przez te przeciągi, aż drzwi trzaskają. Pewnie. Gotowe! Wszystko wiesz? Mam nadzieję. Słuchaj, na pace masz 140 paczek, a to oznacza około 100 przystanków. Większość jest lekka, problematyczne są tylko te wielkie worki z psią karmą. Ważą po 20 kilo sztuka, ale dasz sobie radę, bo jesteś wielki facet. W komórce masz aplikację, która wskaże ci optymalną trasę. Tutaj. I wszystko. Piąteczka. Aha, jeszcze najważniejsze. Wiesz, co robić z Justyną? No, Garnitur, kolacja przy świecach bardzo dobrze. i zdecydowane działanie. No i super, fantastycznie. Tylko czemu bez entuzjazmu? No bo niezbyt dobrze czuję się w garniturze. No Roman, no i właśnie dlatego jesteś sam. Facet powinien mieć prezencję, powinien dobrze wyglądać, wiesz, to podnosi prestiż. Dzwoń do niej i umawiaj się na wieczór. Dziś wieczór? Dziś wieczór, no tak, dziś stary. Szkoda tracić czasu, wiesz, konkurencja nie śpi. Trzymam kciuki. Dobra, cześć. Cześć.
Zacząłem się zastanawiać, czy strategia Adama pasuje do Justyny. Ale on był taki przekonujący. Faktycznie wyglądał na mistrza bajeru. Postanowiłem dostosować się do jego rad. Słuchaj, Tomek, to jest mała firma. Tu nie ma miejsca na prezesów meteorów. Co, huk, błysk? Nowa gwiazda na firmamencie? Tu się ciężko pracuje, rozumiesz? Awans. Proszę bardzo, jak w Ameryce. Od pucbuta do milionera. Chociaż z tym milionerem to chyba przesadziły. Nie będę jeździł na szmacie. Jakby to wyglądało, gdybym cię od razu zrobił zastępcą? Ludzie zaczęliby gadać, że to jest kolesiostwo. No to daj mi coś bardziej odpowiedzialnego. Dobra. Dostaniesz zadanie na próbę. Będziesz kurierem. Jak sobie poradzisz, okej. Ale jak nie, wracasz na szmatę. Będzie zadowolony, bracie. A co mam robić? Przekonasz się. Zaczekaj w magazynie, co? Monika? Cześć, siostra. Słuchaj, mam do ciebie sprawę. No, chodzi o naszego braciszka. Czasami trzeba zrobić coś wbrew sobie. Musiałem zacisnąć zęby i grać według zasad brata. Zmywak, szmata, bycie popychadłem. Za długo to ćwiczyłem w Anglii. To był najwyższy czas na zmianę. Kto tam? Papugę mam. Nie widzę. Dobry? Tomek! Mam dla ciebie zlecenie. Wóz albo przewóz. No, do brzegu, o co chodzi? Mam kogoś spakować do bagażnika? Wywieźć do lasu? Przykuć do drzewa? Zwariowałeś? Żartuję oczywiście. No ale wiesz, jakby co, to ja dla firmy wszystko. Dobra, masz tylko przewieźć przesyłkę z punktu A do punktu B. Jedziesz do Moniki, do sklepu Słoiczek, bierzesz przesyłkę, wjedziesz na ulicę Aleja Zwycięstwa 21. Zapamiętasz? Pamiętam, nie no, takie rzeczy dla mnie to z palcem w nosie. Tyle tylko, że mam mówionego po południu interesanta tutaj. Zdążysz, masz 1,5 godziny. Tylko pamiętaj, punktualność i stan przesyłki. Przesyłka nie może ulec uszkodzeniu, okej? Aha. No. Czas start. Na co czekasz? Straciłeś 5 sekund. A czy mam jechać? Wszystkie furgony kurierów się rozjechały, a ja nie mam bryki. Dobra, bierz mój samochód. Tylko proszę cię, Tomek, ani jednej ryski. Ani jednej ryski. No. Tomek! Co ty robisz? Nic się nie stało, ani jednej ryski. Wszystko w porządku. Ani jednej ryski. Tylko pamiętaj, w Polsce po prawej stronie, tak? Ludzie. Kurde. Cholera. Od początku miałem złe przeczucia. Znam swojego brata nie od dziś i wiem, że cudzą własność traktuje z nonszalancją zawodowego utracjusza. Bądź grzeczny, to może mordy ci nie rozkwaszę. Policja, odsuń się od niego! Co zasadzka? Myślisz, że czemu prokurator wypuścił twojego siostrzeńca? Bo ten kretyn doprowadził nas bezpośrednio do ciebie. Taka wpadka na gorącym uczynku, no ale dzięki, stary. Będzie mniej kitów do wypełniania. Żywego mnie nie weźmiecie. Jak sobie wolisz, Sikor. A wiesz, student, dlaczego mnie zwą Wiśnia? Od tej wiśniówki, co ją tak pan stale pociągasz? Od Jaremy Wiśniowieckiego. To mój prapradziadek. Może też na to nie wpadłem. To król Polski, który gromił Turków. O, nie król, tylko książę. I nie Turków, tylko kozaków. A w ogóle to Sienkiewicz mocno tę jego postać podkoloryzował. Studenciak, lubię cię, ale czasami jak coś palniesz,
to jakby za przeproszeniem gówno w wentylator wpadło. Czego się tam uczą na tych studiach, co? O! Mam was! Student, co jest, co jest? Co pan robi? Kolegę pan by mi wystraszył na śmierć, a to ma być magister. Nie zmieniajcie tematu. To alkohol. Co za idiota postawił tu butelkę? Tu nie wolno parkować. To podjazd dla śmieciarek. Chyba pan widzi, że już nie przeparkuje. Dzwonię na Straż Miejską. Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym zagrożone jest karą grzywny. A gdzie dowód rzeczowy? Oj, panowie, za takie coś to posiedzicie sobie dłużej. Jutro prokurator przedstawi wam zarzuty. Dobra, zawijamy ich. Dawaj do góry. To jeszcze to papugę też zabierzcie. Zdolna bestia. Od razu się nauczyła. Ja się zgodziłem na współpracę, ale nie na przytułek dla zwierząt. Komu ją ukradłeś? Nie gadam z psami. To zasadzka. Właściwie to mogę ją, przygarnąć, póki nie ustalimy, komu ją skubnęli. Nawet miałbym dla niej jutro jedną rolę do odegrania. To jest ta paczka. Tylko wieś ją ostrożnie, bo krucha zawartość. Myślałem, że ma pan tam laptop. I o to chodzi. A tekturki to sobie możesz do skupu oddać. A, koło trzeba zmienić. Wyglądasz na takiego, co sobie poradzi. Ej, braciszku, nie wysługuj się moim pracownikiem. Ale ja nie mogę zmieniać. Spójrz na mnie, jeszcze się ubrudzę. To może pomożemy. Okej. Tylko uważajcie, żebyście nie porysowali samochodu. Ale coś się należy za przysługę. Niby co? To samo, co zostało rozbite. Tylko razy 2, dla mnie i dla kolegi. Ja to bym wolał czekoladę na gorąco. To wasza sprawka z tą butelką. My ze studentem korzystamy z prawa odmowy zeznań. Niczego pan nam nie udowodni. To ile, siostrzyczko? 19,99 plus 8 razem 27,99. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten Tomek założył płaszcz, garnitur, toczkę po laptopie wypchał kartonami i udaje wielkiego biznesmena. A w portfelu przeciąg. Ale z niego zawsze był szpaner. Chciałem nadać przesyłkę na swój adres domowy. Nie lepiej samemu zawieźć? Nie. Potrzebuję gwarancji, że jutro przesyłka będzie u mnie na godzinę 14. I bardzo bym prosił uważać, bo to delikatna zawartość. A co jest w środku? 100 lat, Różyczko. Mamusia i tatuś bardzo cię kochają. Brawo! Ale to miłe. A Różyczka to pana córka, tak? Tak, jutro kończy 2 latka. Ale to będzie niespodzianka. Papugę nauczyłem tego w 30 minut, także zdolna bestia. Tylko że ja tego nie mogę przyjąć. Ale jak to, dlaczego? No w sklepie nie ma warunków. W nocy to tutaj będzie za zimno dla egzotycznego ptaka. To nic z niespodzianki. Może wie pan co innego, gdyby pan zawiózł do biura twojej paczki. Tam jest ciepło, spokojnie. To Ja jutro dostarczymy. super pomysł, to dziękuję bardzo. Wie pan co, chwilę, ja tylko zadzwonię do dyspozytorni, uprzedzę, że pan przyjedzie. Jasne. Wzruszył mnie ten policjant. Tyle zachodu, żeby sprawić radość dziecku. Szkoda, że Damian nie miał takiego ojca. Spychalski wraca.
ze styku. Nie wierzę. Znowu kapeć. To co, szefie? Zmieniamy? Nie mam tylu kół zapasowych, idioto. Sugerowałbym, żeby nie używał pan inwektyw. Nie jest winą mojego interlokutora, że immanentną cechą naszego uniwersum jest zasada entropii. Ej, młody! Słuchaj, pożyczyłbyś mi hulajnogę na godzinę? A czy ja wyglądam jak firma leasingowa? 1-0 dla młodego. Słuchaj, dzieciaku, jestem z tego sklepu, oddam ci przecież. A to zupełnie co innego, ale to będzie kosztować pana 100 za godzinę. 100 złotych? Płatne z góry, boomer, i jeszcze 5 zyla za każdą minutę spóźnienia. 20, 40, 60, 80, 82, 3. Więcej nie mam. No to kicha. Posłuchaj, tam w sklepie jest taka bardzo miła pani. To jest moja siostra. Powiesz jej, żebyś sobie coś wybrał za 17 zł. Dobra, stoi. 2-0. No. Kurczę. Halo, Adam? Oddałeś garnitur do pralni? Tak, oddałem i mam przez to małą obsuwę. Zakupy na kolację zrobione? Zrobione. Uznałem, że pójdę w afrodyzjaki. Mam mulę w białym sosie. Wino masz? No mam. A kwiaty? Zamówiłem czerwone róże. Nie no, Roman, róże są pretensjonalne. Zamień na jakieś słoneczniki albo Ale coś. Justyna lubi róże. Kiedyś dostała róże. Gumki kupiłeś? Adam, nie przesadzaj, tak? To ty nie przesadzaj, jesteś jak żołnierz bez amunicji. Dobra, cześć. Co jest, no? Kurde. Cholera jasna, no. Cholera jasna, no. Na zwycięstwo mam jeszcze 5 kilometrów. Kurde. Halo? No cześć, Damian. Ty słuchaj, jakiś drobny cwaniaczek nie powiedział mi, że bateria jest na wykończeniu. Możesz załatwić jakieś auto? Wujek, ja nie mam prawa jazdy. No i co z tego? Ja też nie mam. No to frytki. No słuchaj, no weź wymyśl coś, no nie wiem, jakiś rower, no. Mówię ci, że na zwycięstwa mam jeszcze jakąś godzinę, no a muszę być za pół. A gdzie jesteś teraz, wujek? Teraz jestem... Poczekaj. Teraz jestem na Sójki. Jej. Mało brakowało. Widzę w nawigacji, że jak pójdziesz skrótem przez pole, to się wyrobisz. Jesteś pewien? Na 100. No dobra, lecę. Co ten Tomek? Przez pole na skróty jedzie. Przez całe auto mi już świni. Co on tak się wlecze? Przestań już go śledzić na tym GPS-ie. Zaufaj bratu. Zaufanie i Tomek. Trudno o większą sprzeczność. Nadal ci boli ta głowa?
To weź tabletkę. Wzięłam już 3. Nic nie dały. A robota czeka. Paluszek i główka to... O! Przyspieszył. Kurczę, może mu się uda. Kurde. Doganiają mnie. Kurde. Aleja Zwycięstwa 21. Zwycięstwo. Zdążyłem 3 minuty przed czasem. Ty, co ci się stało? Długa historia. Doręczone. Powiesz mi, co jest w środku? Myślałem, że zjemy tę ciacha do mojej kawy. Na zgodę. I dla uczczenia twojego nowego stanowiska. A co chcesz przez to powiedzieć? Mówiłem punktualność i stan przesyłki. Sorry, brat. No co, wszystko na nic? A ja tam psy, błoto, pola, krzaki i jeszcze 100 za tę hulajnogę. Jaką hulajnogę? Nieważne. Słuchaj, Tomek, ty się w ogóle nie zmieniłeś. Ten sam ciągle narzekający gówniarz. Szkoda mi słów, naprawdę. Wracajmy, kluczyki. No gdzie postawiłeś samochód? To jest jeszcze dłuższa historia. Słucham? Wezwij taryfę lepiej. Nie. Które to? Słuchaj, jak ja cofam, to zawsze patrzę w lusterko, tak? Tomek? Mógłbyś tu podejść? Co to jest? Ani ryski? O, uprzedzałem. Mówiłem temu panu, że to podjazd dla śmieciarek. O, moja hulajnoga. Nareszcie. Jesteś mi winien 300, boomer. Za co? Za spóźnienie. Co? Błagam cię. Masz 100, wystarczy ci na myjnie. Już. No, bracie, gratulacje. W 2 godziny zdążyłeś zniszczyć mi samochód, przesyłkę. Jeszcze wpadłeś w długi. Nie no, brawo. Taki wspólnik to skarb. Mógłbyś zabrać mnie do domu? Padam z nóg. Słuchaj, najpierw wzywasz lawetę, odstawiasz auto do lakiernika. Potem wracaj do firmy. Masz jeszcze sporo sprzątania. Siema, Gabi. Cześć, Damian. Jest szef? Nie, już pojechał do domu z żoną, bo pani Krystyna dostała migrenę. Nie chodzi mi o wujka Janka. Chodzi mi o wujka Tomka. A, ten szef. Tak, jest w biurze mocno zajęty, tylko nie wiem, czy będzie zachwycony, że mu przeszkadzasz. Jestem umówiony. Nara. Widzisz, jakie lamusy z tych moich pracowników? Porządnie okna nie potrafią umyć. Cześć, wujek. No, jak im sam szef nie pokaże, to normalnie 2 lewe ręce. Co ci się stało? A o co chodzi? Wyglądasz jak bezdomny bolszewik.
I jeszcze te szramy na twarzy. MMA? Nie mówiłem ci, że ćwiczę w klatce? Też powinieneś. To jest sport dla prawdziwych mężczyzn. A te spodnie z gajerka? Wyglądasz, jakby cię Tirek zgonił, potem przeżył i wypluł. No co, to dziwne, że myję okno w stroju roboczym? O. Masz to, o co prosiłem? No jaha. No to kulaj, młody. Za nic w świecie nie mogłem zdradzić się przed siostrzeńcem, że robię w firmie za sprzątacza. Tym bardziej, że to tylko przejściowy układ. Tada! Roman, wyglądasz jak $1 000 000. No, mam nadzieję, że to podziała. Musi podziałać, stary. Masz taki look, że laska sama ci wskoczy do łóżka. Słuchaj, dzięki, że zgodziłeś się za mnie rozwieźć te paczki. No tyle tego, że się nie wyrobiłem. Żaden problem, naprawdę, od tego ma się kum. Dobra. Co tam masz? A nie mówiłem? Ekstra. Nie, zostaw. Ja się tym zajmę, przepakuję to, bo ty się jeszcze, nie daj Boże, ubrudzisz. Dzięki. Kiedyś ci się odwdzięczę. Ale nie musisz, wystarczy, że dobrze się sprawisz dzisiaj wieczorem. Nie zawiedź mnie, żołnierzu. Powiem ci, że normalnie mam taką tremę, jakbym miał dzisiaj wejść na scenę. Ale zupełnie się niczym nie przejmuj, Roman. Oddech, pewność siebie, luz. A Justyna, wiesz, będzie git. Jutro mi zdasz relację. I jak? Wchodzi? Przyznaję. Nieźle tarza twój towar. Nieźle? Stary, tak mi zryła beret ta Marycha, że na chatę chyba będę na GPS-ie wracać. To wasze pokolenie. Słabe głowy. To dajesz, gadaj, wujek. Jak pewnie wiesz, jakiś czas temu musiałem wyjechać do Anglii. No, coś tam przynudzałeś. O, ale nie powiedziałem ci, że musiałem uciekać przed gangsterami. Prawdziwymi gangusami? Najprawdziwsza mafia. Za co cię ścigali? Robiłem z nimi interesy. Niby co, handel dragami? Wiadomo. Ale akcja. I nie bałeś się wrócić do Polski? O, to jest właśnie pytanie za 10 punktów. A teraz słuchaj. Rocking in my chair, reflecting on the first moment that we met. The wind blowing in my hair, echoing memories that I can't forget. 'Cause the grace of your love, darling, makes me feel light as a feather. The shape of your love, darling, makes me want to swing forever. Oh, happy day. No i w końcu psiarnia rozbiła ten gang. Gangusy podostawali długoletnie wyroki, a ja mogłem wtedy wrócić do Polski. Wiesz, co to znaczy? Że teraz będziesz pracował u wujka? Źle, młody, źle. To znaczy, że w mieście zrobiło się miejsce. Cały czas jest popyt na dragi, ale nie ma go kto zaspokoić. Kumasz czacze, czy tracisz wątek? Ej, tak, czaję. No. I tu jest właśnie twoje zadanie. Czyli co? Znasz miasto, wiesz, gdzie ucho przyłożyć, dowiesz się, kto ma dragi i kto chce je upłynnić, a ja zajmę się dystrybucją. Będziemy bogaci, młody. Mam nawet miejsce bardzo dobre na hurtownię. Niby gdzie? A jak gdzie? Tu. Jan to taki świętoszek. Psiarnia nie będzie szukała narkotyków w jego firmie. Zasadzka.
Słyszałeś to? Czy tylko mnie tak porobiło? Oj, za takie coś to sobie dłużej posiedzicie. Ty, co ty? Ty masz podsłuch? Jesteś konfidentem? Nie, a ty? Jutro prokurator przedstawi wam zarzuty. To jest zasadzka. Gliny tutaj mają podsłuch. Ja stąd spadam. Mamusia i tatuś bardzo cię kochają. Byłem absolutnie pewien, że to Jan podłożył tę papugę. Czyżby coś podejrzewał? A może to prowokacja? Cholerny braciszek. Zapraszam. No hej. A wracasz z wesela czy z pogrzebu, chłopaku? Chciałem się dla ciebie elegancko ubrać. No jest bardzo elegancko. Wow. Proszę. Dzięki. To dla ciebie. Mam nadzieję, że lubisz słoneczniki. Aha. Lubię, ale tylko na obrazach Van Gogha, bo jestem na nie uczulona. Przepraszam. Ja przepraszam. Proszę. Dzięki. Ale na małże chyba nie jesteś uczulona, bo mam dla ciebie francuskie mole w sosie z białego wina. A nie pamiętasz, że jestem weganką? A mięczaki to też zwierzaki? Ale wina bardzo chętnie się napiję. Przepraszam. Wiesz, że kobiety dzielą się na te, o których się zapomina i na to, o których się śni. A ty jesteś moim snem na jawie. Co ty nie powiesz? Jesteś moją pierwszą miłością. Bo przy tobie o wszystkich poprzednich zapomniałem. No, muszę przyznać, że szybko wytaczasz najcięższe działa. Jestem z tobą szczery. Roman, przepraszam cię, ale po prostu tak się dziwnie zachowujesz. Nie jesteś sobą kompletnie i ja naprawdę dłużej tego nie wytrzymam. Przepraszam, myślę, że to jest najwyższy czas, żebym ja sobie po prostu poszła. Justyna. Nie dam rady. Ale ja chciałem, żeby było miło. Chciałem porwać cię do tańca. Czy mogę panią prosić? Jezus. No teraz to już nie mam kompletnie ochoty. Wiem, wyszedłem na idiotę. No raczej. Po prostu zależy mi na tobie. Chciałem, żeby było miło, fajnie i posłuchałem głupich rad, no. Znaczy, może nie głupich, tylko po prostu nie dla mnie. Ja nie jestem typem podrywacza. Jestem zwykłym chłopakiem. Bywam nieporadny, nieśmiały, czasem głupi, ale zawsze można na mnie liczyć. Ale przecież ja ciebie takiego najbardziej uwielbiam. Ja nie znoszę pozerów. I francuskiej kuchni. Przepraszam. Jak wyjdziesz, zrozumiem, no. Zachowałem się, no, zresztą jak zwykle coś. No, już teraz troszeczkę za dużo mówisz. Oj, przepraszam, nie wiedziałem, że ktoś tu będzie o tej porze. A jednak. Co się stało z twarzą? Nieprzewidziane problemy podczas dostarczenia przesyłki. Przesyłki? Ale myślałem, że pan tu jest wiceszefem. Też tak myślałem. Tomek. Adam, miło mi. Miło. Tamten kąt jest wolny? Cały twój. Wstanę jutro wcześniej i pomogę ci z podłogą. We dwóch pójdzie szybciej.
Dzięki, kolego. Cześć, no proszę, jak tu lśni. Ty też cały w aureoli blasku. Chyba nie muszę pytać, czy się udało, nie? Nie musisz, nie musisz. Widzisz? Słuchaj, rada Dasia, nigdy źle na tym nie wyjdziesz. Oczywiście, bardzo dziękuję. Nie ma sprawy, do usług. Dostałem nauczkę. Dobre rady chowam do kieszeni i działam po swojemu. 100 lat, niech żyje nam. A kto? Różyczka. A nie zdmuchniemy świeczki? Mocniej musisz. Mocniej. Brawo! A co ja tutaj mam? 100 lat, Różyczko. Mamusia i tatuś bardzo cię kochają. Brawo, proszę. Papuszka mówi? To co, jemy torcik? 100 lat, frajerze. Mamusia i tatuś bardzo cię kochają. Nieźle tarza ten twój towar. Zryła mi beret ta Marycha. Wiesz co zrobić? Po sygnale. Cholerny gówniarz. Wiesz co zrobić? Po sygnale. Posłuchaj mnie, Szczylu. Kiedy do ciebie dzwonię, to masz odbierać. W naszych planach nic się nie zmieniło. Z tobą czy bez ciebie chcę przejąć to miasto. A razem z miastem przejmę tę firmę. W następnym odcinku drogocenna gitara ulega uszkodzeniu. Co pan narobił? Co ja narobiłem? Moja firma odpowiada do 1000 złotych, także... Oddajcie moje 25 000 złotych. Ile? Wybuchła swędząca epidemia. O ja, pchła. Ostatni raz widziałem, jak byłem w Kamaszach. Krystyna przejęła się wynikami badań. No i poszłaś wreszcie do lekarza, to bardzo dobrze. I co? No i wpisał tam podejrzenie SM i wpisałam sobie w wyszukiwarkę SM, no i wyszło mi właśnie stwardnienie. Ktoś utrudnia pracę Adamowi. Adam próbuje dowiedzieć się kto. To był taki chłopak w czerwonej bluzie. Widziałeś go? Usiekł na rowerze tam.